Cześć! Nadchodzi okres jesienno-zimowy, dlatego dzisiaj film o tym, dlaczego nie warto oślepiać innych i dlaczego nie warto być egoistą na drodze. I film ten kieruje nie tylko do rowerzystów, ale też do kierowców. Dlaczego nie warto oślepiać? No tak naprawdę są dwa banalne powody. No pierwszy jest taki, że jeżeli światła ustawicie źle, to sami gorzej widzicie. No, światła ustawione zbyt wysoko powodują, że oświetlacie sobie drzewa przy drodze zamiast to, co jest na drodze i na poboczu, co jest chyba ważniejsze. Jeżeli ustawicie natomiast światła za nisko, no to nie macie prawie żadnego zasięgu i nie jesteście w stanie w porę zareagować, a dodatkowo, gdy droga zrobi się mokra, to takie światło wbite w ziemię tak naprawdę na 5-10 metrów przed samochodem się odbija prosto w oczy nadjeżdżających osób. Drugi powód jest taki, że po prostu oślepiacie innych i to nie jest tak, że to jest problem tej osoby z naprzeciwka, bo ona w momencie, gdy jest oślepiona, może wykonać na przykład jakiś zły ruch, może zjechać ze swojego pasa, bo nie będzie widziała, gdzie jedzie, a może się zdarzyć tak, że w ostatniej chwili zobaczy na przykład przed sobą jakąś przeszkodę czy jakiegoś zwierzaka, no i odruchowo wjedzie w was na przykład, bo w ogóle nie będzie widziała, gdzie ma jechać, więc to naprawdę jest bardzo niebezpieczne i to nie jest tak, że a co tam, ja będę lepiej widział, ustawię sobie wyżej. No przede wszystkim nie będziesz lepiej widział, bo to światło pójdzie gdzieś w niebo i w drzewa, gdzie ci nie jest potrzebne, a po drugie ktoś może w ciebie wjechać, albo osoba, która będzie jechała z naprzeciwka, na przykład wjedzie w drzewo, bo też nie będzie widziała, gdzie jedzie, więc to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. To, o czym mówiłem przed chwilą, dotyczy głównie samochodów i rowerów, które mają odcięcie. Natomiast ten problem jest znacznie szerszy. No przede wszystkim większość lampek w rowerach montowanych dotychczas nie miała żadnego odcięcia, więc z założenia oślepiała, bo to są lampki do jazdy w terenie. Czy da się coś z tym wtedy zrobić? No oczywiście tak. Można przede wszystkim obniżyć trochę taką lampkę i zredukować jej moc, gdy jedziemy po drodze publicznej. Druga sprawa jest taka, że jeżeli macie właśnie lampkę z odcięciem, no to kluczowe jest jej dobre ustawienie. Jak to zrobić? Mówię w teście lampki Magic Shine Evo 1700. Link wyskoczy wam teraz w górze ekranu i tam pokazuję, jak w prosty sposób można to zrobić. Kolejna sprawa jest taka, że rowery elektryczne na przykład, czy trekkingowe, które są już często wyposażone w oświetlenie i nawet mają to odcięcie, to niestety bardzo często jest tak, że fabrycznie te lampki są źle ustawiane. Ja kiedyś pracowałem w sklepie rowerowym i po prostu nie mogłem się nadziwić, dlaczego praktycznie każdy rower, mając taką lampkę właśnie mocowaną gdzieś do widelca czy do kierownicy, w każdym ona jest skierowana w górę. No dla mnie to jest w ogóle nie do pojęcia, jak można tak źle ustawiać. To tak jakbyście mieli fabrycznie w autach źle ustawione światła, które by raziły. No w samochodach coś takiego się nie dzieje, natomiast w rowerach jest to powszechne, więc też trzeba takie ustawienie lampki skorygować. A teraz przechodzimy do kolejnego aspektu, czyli do trybów migających w lampkach. I tutaj, o ile jeździmy w dzień, to ja uważam, że takie dosyć słabe tryby migające, tak to powiedzmy 150-200 lumenów w lampkach przednich mają sens, dlatego że po prostu poprawiają widoczność, oszczędzają baterię i też nikogo w biały dzień nie oślepiają. Natomiast jeżeli jeździcie z takim trybem w nocy, no to on już będzie oślepiał. Inną sprawą są w ogóle tryby stroboskopowe albo najmocniejsze tryby migające. Niestety dużo lampek ma takie tryby zaprogramowane i włączenie trybu stroboskopowego albo migającego, który ma na przykład 2 czy 3 tysiące lumenów w mocniejszym sprzęcie, to nawet w dzień potrafi oślepiać i to też nie powinno się czegoś takiego używać. To jest bez sensu, bo i tak w słabszym trybie byłoby was spokojnie widać. To tylko oślepia innych, razi i to nic nie daje. No natomiast używanie trybu stroboskopowego albo jakiegoś maksymalnego migającego w nocy to już jest w ogóle szaleństwo jak dla mnie. No to też bardzo oślepia. To już tak, to tak jakby ktoś wam
samochodem jechał i wam migał długimi, na przykład jakimiś mocnymi LEDowymi i robił wam taki stroboskop. No przecież to się w ogóle, no po prostu nic nie widać. Nie można takich rzeczy robić innym. To jest skrajnie niebezpieczne i skrajnie nieodpowiedzialne. Dlatego nie używajcie stroboskopów najlepiej w ogóle, i nie używajcie mocnych trybów migających w nocy. Kolejny temat to migające lampki tylne w nocy. I tak samo jak w przypadku przednich takich lampek sygnalizacyjnych. Uważam, że mocne tryby migające w dzień mają sens, bo po prostu lepiej nas widać i nikomu to nie przeszkadza. Natomiast w nocy używanie najmocniejszych trybów migających to też jest czyste szaleństwo, bo po prostu one są zbyt mocne. Dlatego w nocy moim zdaniem lepiej używać albo bardzo słabego trybu migającego, dosłownie, nie wiem, typu 10-15 lumenów w porywach, albo jakichś trybów takich spokojnych, pulsujących, również słabych, albo po prostu stałego trybu słabego. Mam nadzieję, że ten mój film i ten mój apel spowoduje, że będziemy trochę bardziej szanować się na drodze, nie myśleć tylko o sobie i będziemy jeździć bezpieczniej. Cześć!